No i witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku mojego nowego YouTube'owego projektu Dom za złotówkę. Projektu, w którym relacjonuję Wam od pierwszego dnia, od zakupu po budowę domu na własne cele mieszkaniowe z projektu Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego właśnie za złotówkę. To jest trzecia część, w której pokazuję Wam, jak robię ogrodzenie. Podzieliliśmy sobie to ogrodzonko na 3 części i to jest trzecia część, ostatnia. Zrobię podsumowanie, tak więc jeżeli jesteście ciekawi, oczywiście jak zawsze dajcie łapkę w górę, zapraszam do oglądania. No i witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Dzisiaj będę kończył ogrodzenie. Mam nadzieję, że już w tej trzeciej części się wyrobię. Przyjechałem sobie rano. Przyjechały mi już również podmuróweczki. Pokażę Wam te podmuróweczki. One wyglądają sobie w ten sposób. No niestety, za podmurówkę jedną sztukę zapłaciłem 46 zł. Tylko dlatego, że one są troszeczkę większe niż standardowe podmurówki. Jak pamiętacie, odstęp między moimi słupkami to był 255. Standardowe podmurówki są 248 i 250. Więc jeżeli ja bym chciał je zamontować, to ja mam 5, a czasami 6 cm luzu. A to jest bardzo dużo. Więc musiałem zamówić podmurówki 254 cm, czyli one będą bardzo ładnie mi teraz pasowały, ale niestety są droższe. Widziałem w internetach, że podmuróweczki można kupić za 20 parę do 30 zł. Ja niestety musiałem zapłacić tyle, no ale nic, będzie dobrze, jakoś sobie damy radę. Mam wszystkie podmuróweczki zakupione. No i co? Tutaj na kontenerze przyszło mi z interneta, kupiłem sobie z internetów ze strony pewnej pomarańczowej, żeby echa nie było. Zakupiłem sobie łączniki do podmuróweczki. Najtańsze jakie są, niemalowane, ale w ocynku. One mi wyszły chyba tam po 3,20 za sztukę. Elegancja Francja. No i na 25 podmurówkę, więc powinny mi tutaj bezproblemowo pasować. One są spięte, nie będę się na siłę z nimi tam wojował. Bądź co bądź zabieram się za montaż tych podmuróweczek. Rozciągnąłem sobie wstępnie sznurek, dlatego że będę chciał końcóweczki sobie sprawdzać. No i co, sznurek bardzo mocno, jeszcze raz mocno, bo na takim dystansie on na pewno lekko owiśnie, ale mocno muszę go naprężyć. Uważaj, żeby nie pękł, ale muszę go naprawdę mocno naprężyć, tak żeby to było w miarę względnie równawo. Dobra, przebieram się w ciuszki robocze i zabieram się do pracy. No dobra, biorę sobie pręcika i wbijam sobie żyłeczkę w ziemię i zaraz go będę naprężał. Tak więc niech idzie jak najgłębiej. Ok, dobra, ja sobie chwilowo wbiłem tą żyłkę tutaj, tak żeby tylko ją zaczepić. No dobra, i naciągam tą żyłkę tak do granic kuźwa możliwości, tylko żeby nie pieprzyła, nie? A dobra, myślę, że będzie git. 2 ze 3 razy i nakładamy sznurek na to, żeby zahaczyć. I teraz słuchajcie, ja na tamtym bloczku pierwszym dałem 13 od spoiny, no i tutaj też mam zamiar tyle dać. 13 od spoiny. Dobra, 13 od spoiny. I co mi to daje? Jeżeli tu mi się skończy w tym miejscu, jeżeli mi się skończy podmurówka, ok, no to panel na 253 mi się skończy tutaj.
Wcale by to takie głupie nie było. Ok, finalnie ustawiłem sobie z jednej i z drugiej strony 15 cm od spoiny górnego bloczka. No i co, teraz biorę sobie poziomicę. Oczywiście dzisiaj nie przyjechałem busem, więc nie mam ołówka. Tak to często bywa. I zaznaczam sobie na tym bloczku zwykłym niestety wkrętem. Zaznaczam na jednej stronie, czyli jak tu mam przęsło, to będę zaznaczał tylko na lewej stronie, na prawej nie. Dlatego, że do prawej będę już to poziomował. No i tak samo do sznureczka. Ok. No i tak robię sobie, słuchajcie, ze wszystkimi lewymi słupkami. Dobra, fajnie, że się chociaż znalazł marker, to będzie trochę łatwiej. Ja sobie naszykowałem te uchwyciki. No i co, żeby potem nie latać z tym wszystkim, to ja sobie rzucę tam, gdzie one mają być. Tutaj, 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 tu, tu. Sobie je porozrzucam, żeby potem nie latać, nie szukać niczego. Będzie problem z głowy, nie? Pyk, pyk. Pyk, pyk i jeden na podmurówce leżał, bo wam pokazywałem. Więc sobie wezmę go z podmurówki. No i dobra, teraz tak. Zakupiłem sobie, słuchajcie, w marketach budowlanych można kupić zestawy kołek plus śruba plus wkręt, a ja sobie kupiłem oddzielnie same kołeczki, szósteczki 6×28 i kupiłem sobie paczkę, słuchajcie, wkrętów. Zapłaciłem 14,80, nie wiem czy widać. No tu powinno być tak mniej więcej, na wagę rzuciłem, powinno być ich 300 sztuk. No i to są te typowe blachowkręty, słuchajcie, zależało mi, żeby miały płaski czubek, żeby nie wystawały, dlatego że standardowy wkręt, który jest stożkowy, jak ja bym przykręcił sobie go tutaj, to on by pewnie mi sobie wystawał od tego wspornika całego. Więc chciałem po prostu, żeby te blachowkręty były. Idealnie sobie je wrzucę w mur. Zacznę może od wiertełka piątki. Wezmę szpadelkiem, odkopię troszeczkę, żeby się tak później nie męczyć. Sobie trochę tej ziemi odsunę. I tak potem pod murówkę będę musiał ją odsuwać. No i co? Zacznę od tej piąteczki. Ustawiam do tego mojego zaznaczenia na markerze. Stawiam mniej więcej tak na środku, jak widzicie, tej części w bloczku. Nie wiem, jak to się... Pomysł jest fajny, bo wiem, że dziury są na tych rowkach, nie? W bloczku, a tutaj wiem, że jest cały beton przez cały, więc ten kołek będzie mi fajnie trzymał. Dobra, ja sobie wezmę ten kołeczek. Tyle mi starczy, tylko że tak, słuchajcie, ja dałem specjalnie piątkę, bo nie wiedziałem, jak się będzie kruszył wiertełko, ale widzę, że się nie kruszy, więc jest naprawdę sympatycznie. Więc damy już normalne wiertełko szósteczka. Dobra. No to w takim bądź razie, jak się bloczek nie kruszy, to możemy wiercić szóstką. Dobra. Pyku, pyk. Tak powinno być. Ok. Wkrętareczka. Siedzi skurczysyn szalony.
Dobra, no i co? Muszę sobie teraz troszeczkę odkopać. Tylko dlatego, żeby wiertarką, żeby mógł dojść. Dobra. Czy mi przejdzie szóstka przez ten, czy będę musiał zmieniać co chwilę? Ładnie przeszło. A kołek przejdzie mi razem przez blachę, czy nie bardzo? Też się zaraz dowiemy. Przejdzie ładnie przez blachę. Jest malinowo. Dobra. No i blachowkręcik. O, ja wiem wtedy, że to tak na sztywno siedzi. Kuźwa, nie do ruszenia. No i tak robię wszystkie lewe słupki. Ok, kiedy już mam wszystkie lewe strony przykręcone, to niestety nie mogę od sznurka prawej strony od razu kręcić z prostego powodu. Tam mam działkę na innym poziomie niż tutaj. Jeżeli jechałbym od sznurka, to wszystkie podmurówki byłyby krzywo. Wszystkie. A ja muszę niestety mieć je w poziomie, żeby panel mógł też być w poziomie i na równo ze słupkami. Dlatego co zrobiłem? Ja mam łatę, słuchajcie, na 250, a ja potrzebuję 254, tak więc 4 cm sobie odmierzyłem i dokręciłem sobie kawałek aluminiowego mojego kątowniczka, tak żeby móc sobie mierzyć odległości między jednym a drugim łącznikiem i to będzie wyglądało sobie w ten sposób. Tak więc co? Odkopuję sobie. W ogóle sobie już zdejmę tą żyłkę, bo żyłka będzie mi tylko przeszkadzała. Zwinę sobie ją, odkopuję sobie rowek, no i umieszczam łatę, żeby łapać wymiar każdej prawej strony. I tak samo od lewej do prawej, od lewej do prawej, od lewej do prawej. I w efekcie te moje podmurówki będą się tak troszeczkę stopniowały, ale za to będą panele równo i równe odstępy będą między słupkami. Mówię, jeszcze raz powtórzę, jakbym teraz od sznurka jechał, to panel byłby krzywo, więc krzywo też byłby, podmurówka byłaby krzywo, więc krzywo byłby też panel. Natomiast jakbym panel prostował, to byłoby bezczelnie widać na podmurówce tą krzywiznę, więc wszystkie podmuróweczki muszę mieć wypoziomowane. No i dobra, pierwsze przęsło już wypoziomowane, drugi łącznik już siedzi na swoim miejscu, więc bardzo mnie kusi, żeby już tą podmuróweczkę tutaj dać, a w następnych poprzykręcam i na końcu dopiero te podmurówki poprzywożę. No a do podmuróweczki wziąłem sobie swój magiczny wózeczek, żeby nie dźwigać, zwłaszcza, że one zostały dopiero co wyprodukowane, więc jeszcze, jak widzicie, mokrawe są. Niby tam 3 dni temu, ale... No ale co? Wzięli mnie, zapewnili, że poza 2 prętami, może od razu wam pokażę, jak tu jestem. Poza 2 prętami, które są w tej podmurówce, to jeszcze są pręciki tak i to bardzo gęsto powkładane. I powiem wam szczerze, jestem w stanie w to uwierzyć. Dlatego, że jak... tą płytę specjalnie tu rzuciłem, to zobaczcie, jak widać mokre miejsca od prętów. Więc faktycznie te pręty jeszcze są zbrojone w drugi sposób. Bardzo fajnie, bardzo mnie to cieszy, że betoniarnia tak podchodzi. No jednak kosztowały drugie tyle niż zwykłe. Ale co, chciałem gładkie, nie żadne wynalazki, żadne tam wzorki. Gładka, prosta podmuróweczka. I lecę z nią na moje przęsełko.
co, dobra, zobaczyliście teraz spektakl idiotyzmu w moim wykonaniu. Sobie napieprzyłem tutaj piachu, zamiast wyrzucać wszystko z tamtej strony. Już nie wspomnę o tym starym słupku, muszę go wywieźć. Bo tak to bym podjeżdżał sobie wózkiem i tylko sobie wkładał to. A tak to zobaczcie, jak musiałem się nadźwigać. Jak człowiek nie pomyśli i sobie napieprzy pod nogi różnych tam bzdetów, no to potem się tak kończy. Następne już będę sobie, słuchajcie, tylko wózkiem podjeżdżał. Będzie pyk, włożę i następny. Pyk, włożę i następny. Trzeba sobie ułatwiać, nie ma co sobie tego utrudniać. No dobra, zobaczmy, czy ten poziom jeszcze się zgadza. Tym razem zwykłą poziomicą. Oczko jest. No i jest tak, jak miało być. No i w ten oto sposób mierzę sobie. Znowu podkopuję, mierzę, podkopuję, mierzę. No i tak trzeba jechać do końca ogrodzenia, samo się nie zrobi. No, pojechałem sobie na godzinkę na obiadek, a w tym czasie przyszły chmury, zlało. Już myślałem, że dzisiaj nic nie zrobię, ale jednak się uspokoiło, więc wkładam tą podmuróweczkę, jak przed chwilą widzieliście. Tak to wygląda zrobione. Trochę z początku się z tym pieprzyłem, ale teraz widzę, że spokojnie można tą podmuróweczkę sobie raz jeden bok, potem drugi trzeba zabezpieczyć, że jak ten drugi znaczy się opada, żeby tego szpienia nie zniszczył, co jest w tym uchwycie. No i wygląda sobie to tak, poza jedną podmuróweczką. I to będzie tom. Po prostu brakuje mi tu no, kilku milimetrów. Będę musiał to zeszlifować i ją sobie włożę, ale nie wziąłem dzisiaj szlifierki z tarczą do betonu. Więc no, ta część wygląda sobie tak. Więc lecę sobie już z następnymi. Dlatego, że no dzisiaj chciałbym tą podmurówkę po prostu już tam wrzucić. No i moje całe ogrodzenie wygląda w ten sposób. I dzisiaj przywiozłem sobie panele. Będę montował panele. Opowiem Wam na końcu odcinka, co to są za panele. To są panele, że tak powiem, drugiej kategorii. Trochę wybrakowane, kupione za grosze. Ale w podsumowaniu Wam powiem co i jak. No i kupiłem sobie 300 uchwytów do trzymania tych paneli. Taki uchwyt ma oczko. Będę go kołkował i będę montował te panele do ogrodzenia. Dobra, ja sobie zamontowałem już kilka paneli, bo to jest montaż, to jest powszechnie znany, ale pokażę Wam, jak ja to robię. Teraz tak. Biorę sobie na zewnątrz. Stawiam sobie na podmurówce. Tylko że akurat ten panel idzie do góry nogami. O tak, bo te wystające muszą być. Rzuciłem Wam hasło, że powiem na koniec odcinka, co to za panele. Dlaczego kupiłem je bardzo tanio, bo je dałem za nie po 15 zł za sztukę. Zaznaczam sobie tutaj, tutaj, no i tutaj. Tak samo może być tutaj, tutaj, no i powiedzmy tutaj. 15 zł za sztukę, drut 3,2, szału nie ma. Tylko dlatego, że zobaczcie, co któryś panel nie ma tego prętu, co któryś panel ma jakąś końcówkę krzywą. Słuchajcie, to mi w niczym nie przeszkadza. Zobaczcie, tak jak tu zamontowałem ten panel, na przykład tego drucika nie ma. Ten panel na przykład nie ma tego drucika.
Ale to mi w niczym nie przeszkadza. Te panele i tak są lepsze niż miałbym siatkę robić. A człowiek, który je sprzedaje, generalnie ich bardzo dużo sprzedaje ludziom, którzy w posadzkę je wrzucają. Ocynkowane w posadzkę, świetna sprawa. Teraz tak, do tego wiercenia wziąłem sobie elektryczną wiertarkę, bo tą bateryjką to idzie się zajechać. Raz. Dwa, oczywiście na środku bloczka. Dobra, 3. 4. Dobra. Teraz sobie biorę koszulki. Koszuleczki tu mam. I tym razem nie kupiłem już blachowkrętów tych stalowych, co widzieliście, tylko złote wkręty. Już normalnym kapturkiem. 45. Oczywiście kołeczek, szósteczka. Raz, nie szybkiego montażu. 2, 3. Te whasiaki to naprawdę świetnie się spisują. Raz, 2, 3. Ok. Mam już 3 sztuki przygotowane uchwycików. One przyszły mi tak poskręcane, no trochę słabo, bo mogłyby nie być poskręcane. Ja muszę teraz każdy rozkręcać. Tak jakby, nie wiem, nowe nie były. Przecież te koszulki to wszystko przy ogrodzeniach, bo to oddzielnie jest. Nie wiem, komu się chciało i nie wiem, komu się chciało to skręcać, bo nie wierzę, żeby to jakaś maszyna zrobiła. Dobra, dokręcam sobie te uchwyciki. One na tych kołkach to tak mocno trzymają, że jeden uchwyt musiałem tam odkręcić. Tu miałem problem z odkręceniem, bo mi się w śrubie gwint zerwał. Więc jak się tak dociągnie, no to nieźle trzymają się w tym hasiaku. No i zobaczcie, i to jest tak, że ja teraz muszę tracić czas. Ja muszę sobie poluzować to. One mi tak przyszły lekko poskręcane. Ja mam cholera wrażenie, że przyszły używane. O, bo powinny być, wszystko tak luźno powinno być w takich torebkach. Czy używane? No nie używane, nie wiem w jakim celu. Przyszło to skręcone. Dobra. No, muszę to wszystko porozkręcać. Dobra, jedziemy dalej. Wkładam sobie 1, 2. Po prostu jest mi tak łatwiej, jak już od razu sobie powkładam. Trzeba mieć dłuższą przedłużkę. Ja to używam z tą końcówką obrotową, bo fajnie wtedy się trzyma i się kręci, bo ta końcówka w środku się zapiera, więc nie tańczy. Dobra. Dobra. Te uchwyty kupiłem w sklepie internetowym, nie kupiłem ich na Allegro, bo się okazało, że na Allegro są o wiele droższe, mimo tego smarta. Ja tam przeszperałem internet, wpisałem to samo i znalazłem w sklepie internetowym. I żeby było śmieszniej, to chyba nawet ten sam sprzedawca, co na Allegro wystawia, prowadzi swój sklep internetowy, nie będę go reklamował. Nawet nie pamiętam, bo to kupiłem z miesiąc temu, jak planowałem to ogrodzenie. Nawet nie pamiętam, jak ten sklep się nazywał. Ale jak dobrze poszperacie, to... Dobra. No i teraz koszulki. O, zobaczcie, na przykład ten pręt jest wygięty, nie? No to jest właśnie efekt paneli drugiej kategorii.
koszulka, śrubka. Kamilek nie wziął podkładki, nakrętki. Kto nie ma w głowie, ma w nogach. Tyku, tyku. Dobra, tak samo. Koszulka. Wkładam. No i montaż jak to ogrodzenie panelowe się montuje. Ja tutaj powtórzę. Wcześniej powtarzałem. Ja nie jestem zwolennikiem tych paneli. Dla mnie to są jakieś kuźwa klatkowe wynalazki. Ale mi zależało, żeby na ten moment to było coś najtańszego. No i żebym mógł jednak tą budowę prowadzić, wiedząc, że mam to jakoś tam względnie ogrodzone. Więc niech poleżą te 2-3 lata. Dlatego pozwoliłem sobie na kupienie paneli pozaklasowych. Bo wiem, że w przyszłości i tak je stąd wywalę. Jak będę już tutaj miał jakiś swój garaż, warsztat, kupię sobie płaskowników, uspawam sobie jakieś ładne przęsła, pomaluję dobrą farbą. Albo i nie. No i dobra, w ten oto sposób jedną, drugą stronę sobie skręcam i jadę panel za panelem, co ja będę wam tu nagrywał. Jak się montuje paneli, tego jest w internecie kupę. I tak to sobie, moi drodzy, wygląda. No dobra, moi drodzy, ogrodzenie moje wygląda sobie w ten oto sposób. Mam już całą ściankę okręconą. Niestety zostało mi jeszcze troszeczkę do zrobienia, ale to już zrobię innym razem, dlatego że jutro przyjeżdża mi już kopareczka. No i jutro wielki dzień, wtoreczek w Toruniu, dzień, w którym zgłosiłem rozpoczęcie prac budowlanych. Mam szalony plan, koparka będzie na 7 rano. Muszę jutro skręcić zbrojenie, szalunek i do godziny 16 jeszcze przyjedzie grucha. Więc chcę jutro wykopać fundamenty, zaszalować i jeszcze jutro je zalać. Albo to będzie genialne, albo polegnę. Zobaczycie na YouTubie katastrofę w planowaniu, albo coś genialnego w planowaniu. Zobaczycie sami. Bądź co bądź, dzisiaj, moi drodzy, już temat ogrodzenia w tym odcinku kończę. Jak powiedziałem, wygląda sobie w ten sposób. Przechodzimy do podsumowania. Obiecałem wam, że podliczę wam oddzielnie ogrodzenie, a oddzielnie oczywiście kwoty do całego projektu. Tak więc lecimy na podsumowanko. No dobrze, no to się podsumujmy. Słuchajcie, pierw dodam pieniążki ogólne z całego projektu od samego początku, a za chwilę wyszczególnię wam same to ogrodzenie. Tak więc w poprzednim odcinku, kiedy obliczałem, jakie koszta wydałem na ogrodzenie, to mieliśmy kwotę, tutaj chyba było 53 238. No i w tej kwocie zostały uwzględnione bloczki, cement, stali nie uwzględniłem, dlatego że stal miałem swoją, ale prosiłem was o wycenę tej stali. No i teraz za tą stal trzeba sobie dodać 12 prętów 12-metrowych mi poszło na wsad w słupki betonowe, więc to jest około 400 zł. No i co? To już z poprzedniego odcinka. Teraz z tego odcinka dzisiejszego, żebyście mogli sobie porównać. Tak więc uchwyty do paneli, które w ostatnim etapie montowałem. Kupiłem 3 paczki po 100 sztuk w sklepie internetowym. Za paczkę 125 zł. Z przesyłką, która kosztowała też tam 20 zł. 395 zł za uchwyty do paneli, które przytwierdzałem do słupków betonowych. Wkręty, kołki łącznie dałem za to, bo to 2 razy kupowałem, łącznie dałem za to 120 zł. Uchwyty, czyli te łączniki podmurówki, co podmuróweczka na nich się trzymała, 45 przęseł, więc 90 tych łączników. One kosztowały 3,95 za sztukę, więc kupiłem ich za 355 zł.
Same podmuróweczki, no tak jak powiedziałem, no podmurówka 46 zł sztuka, 45 sztuk podmurówek, zapłaciłem za nie 2070 zł i stówka dowóz, transport, więc 2170 zł. Same panele pozaklasowe, zapłaciłem za nie po 15 zł. Pewnie będziecie mnie pytali, gdzie ja takie panele kupuję. Nie będę zdradzał gdzie, ale mogę wam powiedzieć, że szukajcie na portalu ogłoszeniowym, bardzo znanym, 3-literowym. Szukajcie, weźcie sobie cenę od najniższej i pewnie znajdziecie. Województwo mazowieckie, bo ja jeszcze je ciągnę z mazowieckiego. Więc po 15 zł, ten pan ma to w ciągłej sprzedaży, więc na pewno znajdziecie. 675 zł za 45 paneli. No i co? No to łączną kwotę mamy w tym momencie taką, bo to jest projektowa cena. No i teraz na nowo wam przeliczę, ile mnie kosztowało ogrodzenie. Zacznijmy od tego, że mam 46 słupków, każdy słupek bloczek ma 50 cm, więc mamy 23 metry bieżące, 45 przęseł po 2,5 metra, więc mam 112,5 metra bieżącego. Przy jednym narożniku i przy drugim mam trochę takie krótsze, węższe, więc muszę ogólnie 2 metry odliczyć, więc całe ogrodzenie przeliczamy na 133 metry bieżące. I teraz zaczynamy od początku. Bloczki na 47 słupków, liczę 47, mam 46 dookoła i w narożniku są 2, czyli 7 jest w narożniku. Na 47 słupków po 10 sztuk z podstawami, to jest 470 sztuk bloczków, jakie musiałem wymurować. No i tu po 2 zł ten bloczek co miałem, to jest 940 zł za bloczki. 12 i teraz znowu 12 12-metrowych prętów, 8 to jest 400 zł. Cement na same stopy 408 zł było liczone w poprzednim odcinku. Cement na zalewanie tych słupków też było w poprzednim odcinku 170 zł. Jeszcze raz, uchwyty do paneli, 3 paczki po 100 sztuk. Na pewno tam jeszcze trochę zostało. 395 zł za uchwyty. Wkręty, kołki 120 zł. Uchwyty, łączniki do podmurówek 355 zł. Same podmuróweczki 2170 zł. Panele 45 sztuk 675 zł. Moi drodzy, ogrodzenie murowano-panelowe z podmurówkami na zamówienie. No, tydzień bity pracy. Ja to robiłem prawie 2,5 ze względu na fakt, że jeszcze inne prace musiałem wykonywać, coś załatwiać, jeździć, papierologia. Ale jakby tak stanął od poniedziałku do piątku, tydzień bite pracy, dużo pracy faktycznie, więcej niż zwykłe. Ogrodzenie 133 metry kosztowało mnie, moi drodzy, 5633 zł za 133 metry bieżące ogrodzenia. Podzielę to na 133. Metr bieżący ogrodzenia kosztował mnie 42 zł 35 groszy. Tanio czy drogo? Jeszcze raz powtórzę, pracy więcej. Czy się podoba? Nie wiem. I też się praktycznie chyba nie podoba, ale czy musi się podobać? Ono musi działać. Ono ma spełniać swoją funkcję. Zwłaszcza, że zależało mi, żeby było po prostu murowane. W przyszłości jak mi odbije, to nie wiem, na jakimś outlecie kupię jakieś płytki. Dlatego teraz piszecie mi w komentarzach, że dalibyście siatkę, narożnik, coś tam malowali. Spoko, ja to wszystko rozumiem. Pewnie też bym może coś takiego zrobił, ale na razie ja nic nie daję, bo jeszcze nie mam pomysłu. Dla mnie jest budowa najważniejsza. Ogrodzenie chciałem zrobić najtańsze. Nie chciałem słupków, siatek, nie chciałem samych tych paneli. Chciałem mieć coś betonowego, będę to jak mantrę powtarzał. Zależało mi, żeby było coś betonowego, żeby móc coś w przyszłości z tym zrobić. Natomiast już w tym momencie nie będę ani dawał na to żadnych farb, ani innych rzeczy. Dlatego, że ja będę chciał na przykład coś do tego przykleić w przyszłości, to wolę mieć ten materiał jako stan surowy, a nie już tam pomalowany, czy jakąśkolwiek warstwę na to położoną, którą albo musiał skrobać, zdejmować i tak dalej, więc jeszcze raz wrócę, czy mi się podoba? Nie wiem, czy mi się podoba, działa i to jest dla mnie najważniejsze i było tanio. 5600 za 133 metry ogrodzenia i tydzień bite pracy. Jeden powie, że woli komuś zapłacić, pójść zarobić. Ja wolałem to zrobić. Jeżeli ktoś na przykład nie pracuje, ma trochę czasu, może samemu to zrobić. Polecam zrobić betonowo panelowe ogrodzenie. Moi drodzy, od jutra mam szalony pomysł. Chciałbym w jeden dzień, jedyny, ciekawe czy mi się to uda, wykopać fundamenty, wyszalować je, zazbroić
i jeszcze tego samego dnia wylać, żeby przyjechała gruszka wylała. Będę chciał to zrobić jednego dnia. Szalone, jak na jedną osobę. Zobaczymy, czy mi to wyjdzie, więc zapraszam Was do oglądania kolejnych odcinków. Dajcie łapkę w górę, dzwoneczek. Dzięki kochani za nowe subskrypcje na Patronite. Pojawiają się, dzięki za wsparcie mojego kanału, to też mi bardzo pomaga, ale najbardziej to mi pomaga, jak po prostu jesteście. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!